Welcome back. It's only a few miles from the holiday island of Corfu, but it's Europe's most isolated country. It's Albania, where there are no private cars, officially no God, and where the party tells you where to live and what to do. It's a Stalinist museum piece so orthodox that it's rejected both China and the Soviet Union. Almost nobody gets permission to film there. But after 3 years of negotiation, a Barcelona television crew were allowed to record this unique look at life in Albania, the last outpost. Tak było kiedyś. Dziś Albania, pomimo że wciąż kojarzona jako kraj miliona bunkrów, cieszy się coraz większym turystycznym zainteresowaniem. W 2024 roku Albanię odwiedziło prawie 12 milionów turystów, a sama turystyka w tym kraju stanowi około 17% PKB. Dziś i my poświęcamy kilka dni naszego czasu Albanii, a konkretnie jej stolicy, czyli Tiranie. Zapraszamy do wspólnego zwiedzania tego ciekawego i pełnego kontrastów miasta, które z jednej strony pamięta jeszcze komunistycznego dyktatora Envera Hodżę, a z drugiej prezentuje swoje coraz to nowocześniejsze oblicze. Obie te strony postaramy się zaprezentować, a więc w drogę. Dzień dobry moi drodzy, witamy się tym razem ze stolicy Albanii, czyli z Tirany, dla odmiany. Co prawda jeszcze daleko do sezonu urlopowego, bo mamy luty, ale dzięki temu mam nadzieję, że uda się pozwiedzać Tiranę po pierwsze bez tłumów, a po drugie bez gorąca. Póki co strasznie młyn na lotnisku, pomimo że jest bardzo niewielkie, w zasadzie trochę jak dworzec autobusowy w Polsce. I musimy się jakoś przetransportować do miasta. Chyba tym. Do centrum Tirany zabiera nas autobus, który kosztuje 4 euro za osobę. Albania ma najkrótszą sieć kolejową w Europie, zaledwie 280 km działających torów. Dlatego podróżując między miastami najlepiej skorzystać właśnie z autobusów lub wynajętego samochodu. Przejazd z lotniska do centrum trwa prawie godzinę, w związku z, jak się później okazuje, wiecznymi korkami oraz chaosem na drodze typowym dla krajów południowych. Zanim zaczniemy w ogóle zwiedzać na poważnie, to idziemy poszukać miejscówki, którą sobie wynajęliśmy, bo chcielibyśmy Wam też przy okazji pokazać i pokazać też, ile to z grubsza kosztuje. Ogólnie plan jest taki, żeby wszystkie ceny publikować tutaj na dole, ponieważ oprócz tego, że pozwiedzamy, to jeszcze może trochę wiedzy się z tego wyciągnie. Hitem to jest jeszcze uliczka właśnie tam, gdzie mieszkamy, bo idzie się trochę jak w amerykańskich filmach gangsterskich starych, jak dzieciaki uciekały przez jakieś takie podwórka zapyziałe. Właśnie w takim zapyziałym podwórku mieszkamy. Tutaj rano wszędzie są ciuchy sprzedawane, jakieś inne cuda, po prostu kwiaty, wszystko. A w tym budynku chyba na 3. piętrze, jak dobrze pamiętam. I o, tu się idzie do zakamarku. Tam jest pojednanie polsko-albańskie u góry. Tu jest piękna klatka schodowa. A taką właśnie mamy miejscówkę. Stopień, o który się można zabić na dzień dobry. Kanapa. Aneks kuchenny. Tam jest sypialnia, trochę ciemno, więc może nie być tak dobrze widać. I to, co jest ciekawe, brakuje oczywiście łazienki. O, może teraz będzie lepiej. Brakuje łazienki, a to dlatego, że łazienka jest schowana tu, za tymi drzwiami. I jest ona w zasadzie zrobiona na balkonie. Ponieważ jest tutaj dość powszechne, już zauważyliśmy, że ludzie robią takie dobudówki balkonowe, żeby powiększyć sobie mieszkanie. Tirana jest stosunkowo młodą stolicą, gdyż uzyskała ten status w 1920 roku. Mimo swojej krótkiej historii jako centrum polityczne i administracyjne kraju dynamicznie się rozwija. To miasto pełne kolorowych budynków, zielonych parków i tętniących energią placów, które przyciąga zarówno turystów, jak i mieszkańców szukających nowoczesnego, a zarazem autentycznego albańskiego klimatu. Jesteśmy na placu Skenderbega, czyli albańskiego bohatera narodowego, kojarzonego z walką o niepodległość Albanii, przede wszystkim przeciwko Turkom. Można tutaj zauważyć kontrasty albańskie obecne, ponieważ budują się bardzo nowe budynki i są też oczywiście budynki z przeszłej epoki. Przy tym placu są najważniejsze budynki ogólnie w Tiranie.
czyli Muzeum Narodowe, Opera. A tam jest Narodowy Bank Albanii. No i jest oczywiście sam pomnik Skenderbega, który akurat w tym wypadku jest oczywiście w remoncie, bo jak przyjechaliśmy pozwiedzać, to wszystko musi być w remoncie. Udało się dojechać do najbardziej oddalonego centrum punktu naszej wycieczki, bo idziemy na kolejkę chyba gondolową, elektryczną, na górę, której jeszcze nie widać. Widać za to panów, którzy sobie wesoło pogrywają chyba w domino. Z tego co zauważyłem, jest to tutaj ogólnie dość popularne. Może nas nie zjedzą. Dokładnie tak. A tu przykład delikatnego albańskiego nieładu. Ojejku. Do góry. Daiti Express łączy Tiranę z Parkiem Narodowym Daiti. Jest to najdłuższa kolejka linowa na Bałkanach o długości około 5 km, a podróż nią trwa prawie 20 minut. W trakcie podróży pokonujemy różnicę wysokości około 800 metrów. No i dojechaliśmy, a widok tutaj jest taki właśnie. I restauracja, w której pewnie zjemy jakieś śniadanko. Czy ja kiedyś mówiłem, że niespecjalnie przepadam za wysokością? Jak nie mówiłem, to właśnie mówię. No i tak, moi drodzy, byliśmy na szczycie góry, to teraz idziemy do wnętrza góry, ponieważ nieopodal tutaj jest bunkier, w którym Hodża w razie czego ze swoją ekipą miał przeżyć wojnę nuklearną, więc zobaczymy z grubsza, jak to wygląda. Do samego Hodży jeszcze wrócimy ze względu na to, że jest tutaj całe osiedle, które kiedyś było zamkniętym osiedlem dla właśnie takich komunistycznych dygnitarzy i przy okazji można też zobaczyć dom, w którym mieszkał. Enver Hoxha był dyktatorem Albanii w latach 44-85. Rządził krajem w sposób autorytarny, izolując go od świata i wprowadzając surowy reżim komunistyczny. Jego polityka opierała się na samowystarczalności i nieufności wobec innych państw, co doprowadziło do skrajnej izolacji Albanii. Za jego panowania podjęto decyzję o wybudowaniu kilkuset tysięcy schronów w obawie przed atakiem państw ościennych. Bunk Art to jedno z najbardziej niezwykłych muzeum w Albanii, mieszczące się w ogromnym podziemnym schronie przeciwatomowym z czasów dyktatury. Został on zbudowany w latach 70. XX wieku jako tajny kompleks mający chronić przywódców partii i wojsko na wypadek ataku nuklearnego. Schron składa się z ponad 100 pomieszczeń i długich korytarzy, a jego wnętrza zachowały oryginalny, surowy charakter. W muzeum można zobaczyć m.in. salę konferencyjną, w której Hoxha miał kierować krajem w czasie kryzysu, pokoje dla członków zarządu oraz pomieszczenia techniczne. Wystawa łączy historię Albanii z okresem dyktatury, prezentując dokumenty, nagrania, przedmioty z epoki oraz instalacje multimedialne. Zwiedzający mogą lepiej zrozumieć, jak funkcjonował reżim oraz zobaczyć, do jakiego stopnia Hoxha obawiał się zagrożeń zewnętrznych. Obecnie miejsce to jest jedną z największych atrakcji Tirany, stanowiąc poruszające świadectwo historii kraju i życia w izolacji pod rządami dyktatora.
I jak Ci się podobał bunkier? Bardzo fajne. Romantyczne bardzo miejsce do zwiedzenia. Tak. Ale nie, warto było zobaczyć. Fajnie jest zrobione i nie ma udziwnień. Nie jest przerobione na Muzeum Sztuki Współczesnej. Koniec bunkrowania. Idziemy z powrotem na autobus do centrum, ale zanim do samego centrum się wrócimy, po drodze jeszcze chcemy ogarnąć bazarek i na bazarku prawdopodobnie kupić jakieś lokalne słodycze, ewentualnie zobaczymy, co jeszcze uda się z tego bazarku ugrać. No i przy okazji właśnie zobaczymy, co tam ciekawego sprzedają, ponieważ z tego, co widziałem zdjęcia i czytałem, to można tam kupić absolutnie wszystko. Sylwia się targuje o herbatę. Kącik kulinarny. Znaleźliśmy taką miejscówkę, która wygląda na dość bardzo fancy i ma w ofercie do zamówienia zestaw degustacyjny. W zasadzie w karcie jest tylko i wyłącznie zestaw degustacyjny i przychodzi wszystkiego po trochę i to są same albańskie, tradycyjne rzeczy. I deklarują też, że te produkty pochodzą z farm, które są dookoła Tirany. Mamy jakąś sałatkę z oliwkami, tu jakaś, nie wiem co to jest, kapusta chyba jakaś, jakiś powidła, serek, to nie pamiętam jak się nazywa, napiszę pod spodem, ale to jest jedno z takich bardziej charakterystycznych dań, plus jakieś sery, wędliny, super smaczne to jest, plus klimat samego lokalu jest po prostu petarda. To jeszcze nie wszystko, bo dojechało mięsko, dojechał makaron z jakimiś warzywami. To jest śmieszna rzecz, bo to jest chleb w jakimś sosie, plus warzywa jeszcze tam i prawdopodobnie coś jeszcze dojedzie. W kwestii ówcześnie panującego Hodży warto też przy okazji bycia w Tiranie zobaczyć piramidę, która miała być muzeum na jego cześć i dzielnicę bloku, która kiedyś była ogrodzona i była tylko dostępna dla komunistycznych dygnitarzy. Jeden z takich budynków widać tutaj. Niestety ochroniarz nie wpuszcza do budynku, ale tu z spodu można zobaczyć pomnik Lenina i obok stoi pomnik Stalina, a kawałeczek dalej, tu po prawej stronie, chyba ten budynek, który jest z pomarańczowym dachem, to jest właśnie była rezydencja Envera Hodży. Dom, o którym mówiłem, był rezydencją Mehmeta Szechu, czyli szefa tajnej policji Sigurimi i jednocześnie organizatora czystek. W 1981 roku popełnił on samobójstwo, chociaż istnieje hipoteza, że sam został ofiarą czystki. Pośmiertnie został ogłoszony agentem CIA, KGB oraz służb jugosławiańskich. W bloku obecnie to najbardziej ekskluzywna i dynamiczna dzielnica Tirany, która odzwierciedla przemiany Albanii z kraju komunistycznego w nowoczesne, otwarte społeczeństwo. W czasach dyktatury była silnie strzeżoną strefą dostępną wyłącznie dla partyjnych elit, zwykli obywatele nie mieli do niej wstępu. Po upadku komunizmu w latach 90. bloku przeszedł prawdziwą metamorfozę. Z szarej, zamkniętej dzielnicy stał się centrum rozrywki, kultury i luksusu, pełnym stylowych kawiarni, barów, ekskluzywnych butików i klubów nocnych. To właśnie tu skupia się życie nocne Tirany, a ulice tętnią energią niemal przez całą dobę. Dziś bloku jest symbolem wolności, zmian i nowoczesności, przyciągając zarówno młodych Albańczyków, jak i turystów, którzy chcą poczuć unikalny klimat tej części miasta. Ogólnie jest tutaj przechodzenie przez ulicę, bo w zasadzie jeżeli są światła, to często nie są respektowane, a jeżeli świateł nie ma, no to po prostu się idzie. Jak się zatrzymasz na środku drogi, to cię będą omijać i będą sobie jechać dalej, więc albo idziesz, albo nie idziesz. A my idziemy do Soboru Zmartwychwstania Chrystusa, który widać tam, i naprzeciwko jest muzeum, tak zwany Dom Liści, czyli coś, co w sumie można nazwać Muzeum Bezpieki, więc może się uda też zobaczyć przy okazji.
i fajne mają oświetlenie przy okazji na słupach też, a zamiast człowieczka jest herb Albanii świecący się jako światło. Sobór Zmartwychwstania Chrystusa w Tiranie to największa prawosławna świątynia w Albanii i jedna z największych na Bałkanach. Został ukończony w 2012 roku jako symbol odrodzenia albańskiego kościoła prawosławnego po latach ateistycznej polityki komunistycznej. Albania jest jednym z najbardziej religijnie zróżnicowanych i tolerancyjnych krajów Europy. Główne wyznania to islam, około 60% ludności, prawosławie i katolicyzm. W mieście często słychać nawoływanie na modlitwę w meczecie, czyli azan. Meczety są również udostępnione dla turystów, tak jak stary meczet Etem Bey oraz nowy Namaz Jase. Tu właśnie naprzeciwko dom liści i jakieś dziwne instalacje tam wystają. Tylko trzeba jakoś się przedostać na drugą stronę. Dom liści w Tiranie to muzeum, które znajduje się w historycznym budynku z lat 30. XX wieku. Jego nazwa pochodzi od dekoracyjnych liści na fasadzie. Muzeum opowiada o życiu pod rządami komunistów, szczególnie koncentrując się na działalności tajnej policji i służb bezpieczeństwa, które kontrolowały życie obywateli. W eksponatach zawarte są dokumenty, fotografie i przedmioty, które ilustrują metody inwigilacji, represji oraz propagandy, jakimi posługiwał się reżim. Oczywiście nie byłbym sobą, jakbym przy okazji tej wycieczki nie poszukał jakiegoś pomniku socmodernistycznego. Dlatego zmierzamy w kierunku cmentarza męczenników, jeżeli dobrze pamiętam. A przy okazji, żeby do niego dojść, musimy przejść koło Politechniki Tirańskiej, najstarszej szkoły wyższej w Tiranie, założonej właśnie przez Hodżę. I fajnie pokazuje to też kontrast, bo tutaj jest Politechnika wybudowana w 1951 roku, a tu jest znacznie nowszy Marriott wraz ze stadionem Air Albania. I tak właśnie wygląda matka Albania. Jak w każdym porządnym, socjalistycznym kraju musiał powstać też pomnik Matki Ojczyzny oczywiście, z gwiazdą na górze. Tu z tej strony jest cmentarz właśnie męczenników i dookoła piękne góry, którymi Tirana jest otoczona i widok na samo miasto. Też bardzo fajny. Stąd nie widać, ale tam, na tą górę właśnie wyjeżdża się tą kolejką. A tu pod spodem ambasada Kuwejtu. Wracamy do miasta, aby się jeszcze poszwendać, wyjść na piramidę i pokazać ją z góry. Ale mnogość policji dookoła skutecznie mnie zniechęca do latania dronem, tym bardziej, że centrum jest mocno zakłócane. Wkrótce dowiadujemy się, co jest grane. Parę godzin później okazało się, skąd tyle policji i obstawionego terenu, ponieważ nie wiem, czy będzie dobrze widać tłum ludzi, który jest przede mną plus scenę. Odbywa się coś w rodzaju, nie wiem, wiecu wyborczego być może jakiś protest, nie wiem, ciężko powiedzieć. Natomiast te niebieskie znaczki, które tam są przy scenie, to jest logo Partii Demokratycznej.
a całościowo rządzi tutaj albańska partia socjalistyczna i prezydent i premier pochodzi z tej partii, więc być może albo się zbliżają jakieś wybory, albo jakiś protest, albo coś, nie wiem, doczytam, a jak się dowiem, to informacją podzielę się poniżej. W każdym razie no dronem by się tutaj faktycznie nie dało raczej polatać. Drugie podejście do jedzenia albańskiego. W chyba najbardziej kolorowej knajpie, w jakiej kiedykolwiek byłem. Ja jem mięsko w sosie serowym z chlebkiem pita i mamy chipsy do piweczka. Jest oczywiście piwerko. Sylwia szamie jakieś kiszonki z pikantną kiełbasą. Rachunek generalnie oczywiście będzie na dole. Natomiast to, co od razu mogę powiedzieć, nie pamiętam jak się to mięso nazywa, ale jest po prostu przepyszne. To jest moje odkrycie tego wyjazdu. Ogólnie Tirana jako miasto do pozwiedzania na weekend nam się spodobała. Jak to powiedziała kierowniczka, Bardzo ładne. A to właśnie takie miasto na 3 dni do zwiedzania. jest to tętniące życiem miasto pełne kontrastów, które przeszło ogromną przemianę po upadku komunizmu. Dodatkowego uroku dodaje Tiranie cząstka typowego dla południa chaosu, smaczne jedzenie oraz przyjaźni ludzie. To, na co trafiliśmy, to protest przeciwko korupcji i luksusowi, w jakim według opozycji żyje Edi Rama, od 2013 roku premier Albanii. Co ciekawe, na proteście wielu uczestników można było zobaczyć nie tylko z flagami Partii Demokratycznej, ale też z flagami Stanów Zjednoczonych oraz transparentami typowo przeciwko premierowi. Z tego miejsca też dziękujemy za poświęcony czas i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się i cześć!